Czołem Crazysowe świry, jestem Sullivan i witam w kolejnym filmie poświęconym uniwersum Crazys. W dzisiejszym filmie poruszymy jedną z największych tajemnic lore Crazys, jeśli nie największą, a mianowicie postaramy się wyjaśnić, jakim cudem korporacja Cell zdołała znaleźć, unieszkodliwić i tym samym pojmać samego Cepida Alfę, potężną istotę będącą nieograniczonym źródłem energii, mózgiem i świadomością wszystkich Cepidów, w tym operatorem całej cepickiej inwazji na Ziemię. Zapraszam do dalszej części materiału. Przypomnienie, czym jest Cepid Alpha? Na wstępie, dla przypomnienia dla niezaznajomionych z fabułą trylogii Crazys, Cepid Alpha to istota będąca jednostką zarządzającą wszystkich Cepidów na Ziemi. Najprawdopodobniej narodził się lub bardziej reaktywował po zakończonym sukcesie Cepidów fazy pierwszej na archipelagu wysp Lingshan, gdzie nawet naukowcy Cell są zgodni, że incydent z ogromną energetyczną kopułą, która pochłaniała wszelkie ciepło i która przerabiała w energię, było na celu reaktywowania Cepida Alfy. Oczywiście ludzie w niewiedzy posłali ogromny prezent od samego wujka Sama w postaci dużej dawki bomby nuklearnej, co było już wystarczające, by Cepidy aktywowały Cepida Alfę i tym samym zagnieździły się na Ziemi, by rozpocząć pełnoprawną inwazję. Cepid Alpha jako jednostka zarządzająca była uosobieniem superkomputera, który zarządzał każdą jednostką. Każdy Cepid był posłuszny i nie mógł myśleć samodzielnie. Była to symbioza, ale tak naprawdę jednostronna. Cepid Alpha, mając swojej pełnej władzy mniejsze Cepidy, niczym marionetki, sterował nimi, zwiększając ich inteligencję, koordynował sposób działania i kontrolował rozwój kolejnych pokoleń Cepidów, szczególnie tych znanych nam z fazy drugiej, jakie miało miejsce w Crazys 2. Jako władza absolutna był uosobieniem inteligencji całej rasy Cepidów, które były na naszej planecie. Wydaje się, że działanie jak jeden wielki organizm u Cepidów i dzielona inteligencja, w tym brak emocji oraz jakiejkolwiek indywidualności jednostek sprawia, że Cepidy wydają się być rasą idealną, ale uzależnienie od Cepida Alfy jest tak ogromne, że bez niego wszystkie inne jednostki głupieją lub może lepiej zabrzmi dziczeją. Bez głosu i władzy Cepida Alfy są zdezorganizowane, lecz nadal śmiertelnie niebezpieczne. Cepid Alpha jest więc mózgiem w każdym tego słowa calu. Gdy Cepid Alpha zostanie zabity, wszystkie Cepidy również giną, gdyż on jako nieograniczone źródło energii i jeden wielki serwer dla mniejszych Cepidów decyduje o wszystkim, co dotyczy tej rasy. Organizacja rasowa, brak indywidualności w działaniu i myśleniu sprawia, że każda jednostka jest w pełni uzależniona od Cepida Alfy. Jedyne, co nie do końca jest nam, fanom Crazys, znane, to jak duży wpływ ma Cepid Alpha w rozwój kolonii roju Cepidów i ich rozmnażania przyszłych pokoleń. Najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę to, co zaobserwowaliśmy na przestrzeni trylogii, Cepidy klonują swoje DNA, ale aby dostosować się do warunków na obcej planecie, dostosowują się, adaptują. W Crazys 2 Cepid Alpha uznał, że należy pozyskać ludzkie DNA w celu zaimplementowania u nowych pokoleń roju Cepidów i całych ich sił na liczebności kosztem jakości. Tym samym dostosowali się do ludzi, by nawiązać równorzędną walkę. Ponadto Cepid Alpha jako jednostka zarządzająca podejmuje konkretne kroki i decyzje, tym samym chcąc wyeliminować szkodniki dla Ziemi, jakim uznał nas, ludzi. Zdecydował się stworzyć trutkę w aerozolu w postaci wirusa skrzyżowanego z grzybem i jej zarodnikami. Za pomocą iglic rozprzestrzenić na całą naszą planetę i tym samym chcąc wyeliminować większość populacji ludzi na Ziemi, bez uszczerbku dla ziemskiego ekosystemu. Ponadto miał plan odnośnie utylizacji ludzkich ciał i wykorzystaniu ich w implementacji kolejnych sił Cepidów, które miały zawierać oryginalne DNA. Na szczęście Alcatraz uratował sytuację, zmieniając zarodniki za pomocą siebie, gdyż nanoskafander posiadał szczep krzyżówki wirusa ludzkiego i cepickiego. Tym samym zmienił wirusa tak, że nie dotykał ludzi, a zaczął zabijać Cepidów. Klęska w fazie drugiej Cepidów była druzgocąca. Kulisy pojmania Cepida Alfy. Przechodzimy w końcu do faktycznej części filmu, której tematyka porusza to,
o czym jest dzisiejszy film. Chcę tylko zaznaczyć, że to, co wam powiem, to moje przemyślenia i to, co ja wywnioskowałem, analizując fabułę z gier i książek Crazies, które mogą być zgodnie z prawdą, ale nie muszą być faktycznie potwierdzone w lore Crazies. Tym samym jest to tylko moja teoria. Alcatraz uratował ludzi i doprowadził do faktycznej eliminacji większej części populacji cepidów na Ziemi. W związku z tym, by przedłużyć przetrwanie gatunku, cepid alfa zapewne nakazał zapaść podwładnym w hibernację w celu zarówno przegrupowania sił, jak i utrzymania przeżycia gatunku. Sam cepid alfa jako ogromne źródło energii musiał mocno się napracować, by móc utrzymać klonowanie rojów cepidów i stworzyć względną odporność na wirusa, który został odwrócony przeciwko im samym. Nim udało się uzyskać uodpornienie, to cepid alfa musiał wykorzystać naprawdę ogromne pokłady energii i to musiało być przyczyną, że zapadł w głęboką hibernację. To właśnie według mojej opinii była główna przyczyna, która sprawiła, że prorok nie wyczuł obecności cepida alfy po wojnie o Nowy Jork. Ponadto on sam, prorok, aka Alcatraz, miał wewnętrzne problemy, co również upatruję jako przyczynę, że ten nie szukał cepida alfy w ruinach Manhattanu. Tym samym konflikt prorok a Alcatraz sprawił, że misja znalezienia cepida alfy została odroczona w czasie. Czytając książki oraz analizując datapady znajdowane przechodząc Crazies 3, możemy mniej więcej ustalić, że cepid alfa został znaleziony i pojmany kilka lat po 2022 roku w głębokich jaskiniach pod ruinami dawnej metropolii. Najpóźniej miało to miejsce w 2026 roku. Nie znamy żadnych przesłanek czy kulis schwytania jednostki centralnej świadomości cepidów, ale tak naprawdę mamy 3 jedyne według mnie opcje, które mogłyby wytłumaczyć kulisy pojmania cepida alfy. Numer 1. Stan hibernacji. To prawdopodobny scenariusz, choć nie chcę mi się do końca uwierzyć, że tak potężna istota, nawet jeśli będąc przeciążona i potrzebująca lekkiego wypoczynku i wyłączenia się, dałoby się tak łatwo schwytać ludziom, a tym bardziej bez walki. Chyba że naprawdę cepid alfa nie docenił nas, ludzi, i tutaj to on popełnił błąd, gdyż nie docenił zaangażowania i pomysłowości ludzi. Numer 2. Bomby EMP. Unieszkodliwienie cepida alfy wydaje się na wyrost, ale nie niemożliwe. Schwytanie Alcatraza w Crazies 2 za pomocą pułapki z wyładowaniem elektromagnetycznym, czy chociażby zastosowana technologia i rozwiązanie obciążenia cepidów fazy pierwszej w Crazies 1 autorstwa Heleny Rosenthal. Cell, inspirując się tymi przypadkami, mogło i nawet stworzyło bomby i granaty pochłaniające energię, co działa jak wyssający energię elektromagnetyczną wampir. Za pomocą tej bomby Cell unieszkodliwił nanoskafandry proroka i psychola podczas ich misji w Rosji, której celem było znalezienie cepida alfy. Takie same granaty można było spotkać grając w Crazies 1 i Crazies Warhead, które dezaktywowały energię nanoskafandra i tym samym nie można było używać jakichkolwiek trybów skafandra. Tym samym zastosowane i wymienione przeze mnie technologie mogłyby świadczyć o tym, że Cell mogło stworzyć technologię zdolną nawet do dezaktywowania wszelkiej aktywności cepida alfy. Ponadto, takiego typu granaty były już stosowane w Crazies 1 i Crazies 2. Ich modyfikacje potencjalne użycie przeciwko cepidowi alfa, który był skryty głęboko w wydrążonych tunelach pod Nowym Jorkiem, sprawia, że ta teoria z użyciem tego typu zbrojenia ma rację bytu. Oczywiście nadal zastanawiające jest, jak takie wielkie bydle żołnierze z Cell zdołali unieszkodliwić na tyle, by go pojmać. Numer 3. Cepid alfa dał się schwytać. Ta teoria jest moją autorską i wywnioskowałem ją analizując to, co się dzieje podczas Crazies 3. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko wyszło przypadkiem, ale po tym jak Carl Rush okazuje się być pod wpływem cepida alfy, wszystko wydaje się składać w jedną całość. No dobra, załatwmy dziadów. Dziękuję ci, prorok, dziękuję. Dziś powstaniemy z klęczek i zrzucimy łańcuchy. Dziś jest pierwszy dzień naszej wolności.
You have something, Prophet. Something the Seth will never have. Oh, understand. Ale po kolei. Dlaczegoż to Cepit Alpha miałby dać się złapać? Cóż, tutaj wchodzimy w polemikę w kwestii tego, jak Cepidy postrzegają naszą rasę oraz to, jak bardzo są zaawansowani technologicznie i jak bardzo są bogaci w doświadczenie z innych potencjalnych podbojów. Hargrave i wielu naukowców uznało, że nie są pewni co do myślenia Cepida Alfy oraz tego, jak ich postrzegają. Rzucają hipotezę, że Cepidy mogą ich doskonale rozumieć i przewidywać ich ruchy. Sam Hargrave uważał, że Cepidy chcą wytępić ludzi, którzy z ich ziemi, ogrodu botanicznego, zrobili zgliszcza i zmienili w swoją piaskownicę. Skłaniał się ku temu, że Cepit Alpha dał się schwytać, zniewolić i podłączyć do systemów, gdyż tak naprawdę nie miał terminu, do kiedy ma przeprowadzić trzecią fazę. Cell od razu wykorzystało go jako nieograniczone źródło energii i zaczęło go pozyskiwać. Cepit Alpha, będąc zdrenowany, prawdopodobnie mógł nadal być świadomy, ale ceną tego była niemal w pełni brak możliwości sterowania wojskami roju Cepidów ukrytych w wielu miejscach na Ziemi. Te, nie mając głosu bossa, nie wiedziały co robić i po prostu zdziczały. Niektóre się z czasem adaptowały, stawały się drapieżnikami niczym w Ataka Wilków, gdzie przestały używać broni dystansowej, a zaczęły stosować ostrza i mordować jak prawdziwe drapieżniki. Zachowały się niczym w Ataka Wilków, inne ginęły w nieskoordynowanych atakach na ludzkie pozycje, gdyż nie wiedziały co robić. Cepit Alpha jednak mógł śmiało wykalkulować, że te straty są opłacalne. Być może sam zorientował się, że ludzie jako zjednoczona rasa są silni, dlatego zdecydował się poczekać. Zapewne zorientował się, że łatwo jest zwieść ludzkie serca i wiedział, że organizacja Cell może go wykorzystać do przejęcia władzy nad światem. A tutaj to Cepit Alpha wykorzystał Cell do swoich celów. Domyślam się, że wy widzowie pewnie podejrzliwie zaczynacie oceniać moje teorie spiskowe i choć ta wydaje się abstrakcyjna, to moim zdaniem ma rację zastosowania. Jeśli naprawdę Cepit Alpha dał się złapać, to jak to możliwe, że wszystko poszło zgodnie z planem? Jak ten plan miał wyglądać? Już ruszam z odpowiedzią. Na szybko przypomnę kilka ważnych kwestii. Prorok doznał wizji, które przekazał mu sam Cepit Alpha. Dotyczyło przyszłości, której, jak się okazało, była dokładnie taka sama. Prorok jest w kosmosie i bezradnie przygląda się, jak statek wojenny Cepidów przybywa z galaktyki M33, matczynej galaktyki Cepidów. Karl Ernst Rush już przy pierwszym spotkaniu proroka i rebeliantów Kopuły Wolności w Crysis 3 ma ślady indoktrynacji, gdyż Rush szprycował się technologią i płynami Cepidów w celach naukowych, tworzenia nanoskafandra i w celu przedłużenia sobie życia jako efekt uboczny. Przy spotkaniu Claire, Psychola, proroka i Rasha w celu dezaktywacji Archanioła, który miał zniszczyć Kopułę Wolności Cepida Alfę, Rush, będąc w chwili cutscenki pod kontrolą Cepida Alfy, wyjaśnia, że wszystko zostało zrobione tak, jak zaplanował, a jego dzieci, nie słysząc jego głosu, umierały lub nie wiedziały co robić, by po chwili doszły wszelkie wiadomości, że Cepid Alpha reaktywował zbiorową świadomość Cepidów, a te się przebudziły na całej planecie i rozpoczęły pełnoprawną inwazję. Rozpoczęła się faza trzecia. Wielki plan Cepida Alfy, czyli moja teoria. Jak się okazuje, prorok nie przypadkiem doznał objawienia. Będąc prorokiem, został namaszczony przez Cepida Alfę nie tylko jako ktoś, kto ma zapowiedzieć jego nadejście. Prorok swoim postępowaniem sam nieświadomie do tego doprowadził. Nieświadomie, ale naprawdę Cepid Alpha dał się złapać Cell, dając im ogromną przewagę nieskończonym źródeł energii. Z tego był nieograniczony zysk i władza. Cepid Alpha doskonale zdawał sobie sprawę, jak łatwo zwieść ludzkie serca. A może wszystkie organiczne formy życia tak działają? Tak czy owak, Cepid Alpha jednocześnie wykorzystał w swoim niecnym planie uzależnienie Cell od jego źródła i to, że był podłączony do ich systemów. Dał im dostęp do siebie, do energii i pozwolił, by prowadzili na nim badania. Ale nie za darmo. Cierpliwie czekał i słuchał. Uczył się ludzi, mając dostęp do swojego agenta. Mógł doprowadzić do destabilizacji rasy ludzkiej. W jaki sposób?
Bardzo prosto. Wojną. 2 ugrupowania toczące bój między sobą. Rebelianci Co za dzień? kontra Cell. Karl Ernst Rush był inicjatorem rebeliantów jeszcze nim Cepit Alpha przejął nad nim kontrolę. Kiedy dokładnie to nastąpiło? Niestety, brak danych na ten temat. Cepit Alpha wiedział, że ludzie toczący bój między sobą doprowadzi go do ziszczenia jego niecnego planu, ale Cell go zaskoczyło. Zabezpieczyło się. Archanioł, satelita będący bronią atomową, kopuła wolności, symbol tyranii, tajemnic oraz więzienie Cepita Alfy. Wiedział, że jego wybraniec chce go dopaść i to wykorzystał. Karl Rush był jego marionetką. Sprzedawał wszystkie informacje rebeliantów dla Claire i Psychola. Wiedział, że potrzebuje swojego wybrańca, tego, który ma go pokonać, tego, który nie wie, że robi dokładnie to, co sobie Cepit Alpha zaplanował. I to jest według mnie wielki plan Cepita Alfy. A jak poszło dalej, każdy wie, każdy ten, który przyszedł Crysis 3. Podsumowanie filmu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak dokładnie Cepit Alpha został schwytany i czy naprawdę to Cell tak się wykazało, czy naprawdę Cepit Alpha nie docenił ludzi, czy może za tym kryje się drugie dno, czy może naprawdę to był jeden wielki plan Cepita Alfy, gdzie Ziemia jest jego sceną, a prorok, Cell, Rush i rebelianci to pacynki, które miały odegrać swoją rolę, bo jeśli tak, to Cepit Alpha pokazałby, jak dużo nam nadal brakuje, by zrozumieć rasę Cepidów. Dziękuję uprzejmie za dotrwanie do końca. Sullivan out. Come on, you bastards! Uważam, że poszło nam całkiem kurwa idealnie.